Witam ponownie. Dzisiaj czwartek, godzina 19, a jak czwartek, godzina 19, oczywiście moim gościem Krzysztof Karoń. Witam serdecznie. Zapraszam do klikania, lajkowania, udostępniania, komentowania, szanowni Państwo, byśmy po prostu przebili się jak najbardziej, jak najmocniej w internecie. Szanowny Panie Krzysztofie, witam serdecznie jeszcze raz. Witam wszystkich widzów. Także dzisiaj kontynuujemy o Unii Europejskiej między innymi. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy kontynuujemy, bo nie wiem, czy już na ten temat rozmawialiśmy, tak? Ostatnio o Spinellim, tak jest. Też. I o Unii Europejskiej jako takiej. Tak. Ja zaproponowałem powtórkę, nie tyle powtórkę, ile powrót do tego tematu, ponieważ dzieją się rzeczy w tej chwili, wydaje mi się, istotne, których ja nie rozumiem. Zaznaczam, ja ich nie rozumiem. Próbuję znaleźć odpowiedź dlaczego, ale to, co stwierdzam na pewno, to to, że w informacjach, które docierają do mnie i które są przekazywane zarówno przez polityków, jak i przez media, brakuje podstawowego elementu. Mianowicie, może inaczej, nie tyle brakuje podstawowego elementu, ile pojawia się ciągle kompletnie nieprzytomne pytanie, z którego by wynikało, że ludzie nie bardzo wiedzą, o co w tej Unii chodzi. Nie wiedzą, czy politycy i czy społeczeństwa na Zachodzie zwariowały, czy oni czekają na jakiś rodzaj olśnienia, bo czegoś tam nie rozumieją i tak dalej, i tak dalej. I póki to o tym mówią ludzie, którzy nie mają żadnej informacji, to można to zrozumieć. Natomiast ludzie, którzy nie mają żadnej informacji, przede wszystkim którzy śledzą media i życie polityczne, mają prawo oczekiwać od mediów i od polityków podstawowej informacji na temat faktów i to na dodatek nie faktów, które byłyby objęte jakąś, broń Boże, tajemnicą, czy wie pan, jakimiś dyplomatycznymi względami. Rzeczach, które są zupełnie oczywiste, które powinny być zupełnie oczywiste i które są na dodatek ogólnodostępne. Nie ma żadnego problemu z dotarciem do tej wiedzy, natomiast ta wiedza z jakichś względów się nie przebija. I przyznam się szczerze, że jak sobie próbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się ona nie przebija, to tutaj już wyczerpałem wszystkie tak zwane okoliczności łagodzące. I nie potrafię znaleźć żadnego innego wytłumaczenia poza działaniem świadomym. Czyli, mówiąc brutalnie, dotyczy to i mediów, i polityków, to znaczy wprowadzania społeczeństwa w błąd. Celowo. Zaznaczam, nie wiem w jakim celu, ale to już jest inna sprawa. Żeby nie przedłużać. Mój pierwszy materiał na ten temat ukazał się u mnie w 2015 roku, ale filmik pierwszy ukazał się w styczniu ubiegłego roku. I wtedy można było jeszcze to traktować, a tam sobie jakiś kolejny dymaczy. Tak. To był film Altiero Spinelli i Nowa Europa. Ale w zeszłym roku odbyło się to spotkanie przywódców trzech mocarstw na Ventotene. Ja zrobiłem o tym znowu film i zrobiłem, bo w tej chwili są już 3 filmiki u mnie na ten temat, zrobiłem taki filmik, który się nazywa Wypisy, który trwa dosłownie kilka minut. I gdzie są podane najważniejsze zdania z manifestu napisanego przez Spinelliego. Tak. To spotkanie na Ventotene było manifestacją, nazwijmy to jakąś taką ideologiczno-propagandową. Nie bardzo było wiadomo, jaki ono ma charakter. Jaki mają charakter te słowa, które oni tam wypowiadają. I te gesty, składanie kwiatków na grobie, chciałem powiedzieć nieznanego żołnierza, na grobie Altiero Spinelliego. Ale w tym roku podpisywane były tak zwana deklaracja rzymska, tak jest. Czyli odnowienie ślubów rzymskich z 1957 roku.
o tym parę wzmianek było. Natomiast kilka tygodni wcześniej, na początku marca tego roku, Komisja Europejska wydała coś, co się nazywa Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. To jest dokument, który miał być w deklarowanym założeniu takim podstawą do dyskusji o przyszłości Europy. On jest firmowany i podpisany przez Junckera czy Junckersa. Junckersa, tak. Junckera. Junckera chyba. Junkersy to były takie piecyki kiedyś. Tak. I samoloty chyba, nie wiem. Ta sama fabryka chyba. Tak jest. Dokument podpisany przez szefa Komisji Europejskiej. Dokładnie. Czyli samozwańczego rządu wyjętego spod jakiegokolwiek prawa europejskiego. Niedemokratycznego, dokładnie. No, tak czy inaczej wyjętego spod prawa. I w tej białej księdze, która przedstawia kilka propozycji, scenariuszy przyszłego rozwoju Unii Europejskiej, jest wstęp na samiuteńkim początku. I na samiuteńkim wstępie tej białej księgi już teraz jako jedyny dokument programowy Unii Europejskiej jest wymieniony z tytułu Manifest z Ventotene, z nazwiska wymienieni są autorzy, bo to oprócz Spinelliego był jeszcze Rossi, taki jego kolega więzienny. I co jest istotne, to to, że historia dzisiejszej Unii Europejskiej zaczyna się w sensie, nazwijmy to już tak sformalizowanym, od planu Spinelliego, który on napisał w 1984 roku na podstawie tego manifestu i który to plan Spinelliego był, to był, można powiedzieć, projekt pierwszy projekt tej odrzuconej w 2004 roku Konstytucji Europejskiej. Ale ten plan Spinelliego był sformułowany już w takim języku, że żaden normalny człowiek nie wiedział, o co chodzi. To już trzeba było bardzo murzyć, żeby się domyśleć, o co chodzi. Ten plan został odrzucony i potem to długa historia, w szczegółach ona jest opowiedziana w moich filmach. Natomiast w 2017 roku przewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawiając wspólnocie międzynarodowej program na przyszłość dla Europy, powołuje się jako na jedyny projekt Europy, bo przecież były tam projekty, tak zwany plan Schumana, którego oczywiście nie pisał Schuman, tylko wiele lat wcześniej kto inny. Były różne koncepcje, więc w tej chwili już w ogóle o tym nie ma mowy. W 2017 roku Juncker przywołuje jako jedyny program na przyszłość dla Unii Europejskiej, w którym, rozumiem, mieszczą się te wszystkie scenariusze przedstawiane w dalszym ciągu. I o planie Spinelliego z 1984 roku już nie ma mowy, o tym łagodnym. Jest nawet, co się w takich dokumentach nie zdarza, jest nawet w Białej Księdze okładka pierwszego wydania tego manifestu. Tak. Bo on tam był napisany, potem był szmuglowany, a w końcu go wydano. Więc to jest oficjalnie obowiązujący dokument programowy Unii Europejskiej. Nawet jeśli ktoś nie zadał sobie trudu, ja mówię w tej chwili już o zawodowcach, nie mówię o publiczności szerokiej, bo ona może nie mieć dostępu, nie mieć czasu, ale zawodowcy już bez najmniejszych wątpliwości od marca tego roku wiedzą, jeśli są zawodowcami, bo biorą pieniądze za to, z czego żyją. Jasne. Wiedzą, że to jest podstawa programowa Unii Europejskiej. W związku z tym wykluczam
no, zawsze się zdarzają jakieś przypadki negusów, którzy w ogóle, których nic nie interesuje i którzy tam niczego nie czytają, ale większość ludzi, szczególnie z tych z wyższej półki, no, stara się przynajmniej zorientować, a jakby nie chciało im się czytać, to mają 3 filmy dostępne. Mhm. Ten manifest nie jest długim dokumentem, ale jest tam kilka zdań, które ja w tych swoich filmach nie tyle cytuję, ile one są pokazane już nawet wypisane literami, Co one oznaczają? różnokolorowymi, żeby jak krowie na rowie. Tak. Ja powtórzę tutaj najważniejsze zdanie z tego manifestu. Ono brzmi prawie dokładnie. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczna likwidacja granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Czyli likwidacja państw narodowych. Całkowicie. Tak. Mhm. I jest również takie zdanie, które mówi, że wszystkie inne działania, jakie podejmuje Unia, wszystkie inne działania muszą być podporządkowane temu podstawowemu celowi. W związku z tym, czegokolwiek by nie przedsiębrały władze Unii i ich reprezentanci na kraje członkowskie, czy entuzjaści tej idei, czegokolwiek by nie robili, to ich obowiązkiem jest podporządkowywać te wszystkie działania temu jednemu podstawowemu celowi, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem. Ale co to oznacza? To oznacza, że ponieważ jeszcze granice dzielące Europę na suwerenne państwa nie zostały zlikwidowane, to my nawet jeszcze nie zaczęliśmy mówić o postępie. O postępie to my będziemy dopiero mogli zacząć rozmawiać i on przestanie być złudzeniem dopiero wtedy, kiedy już te granice zostaną zlikwidowane. Tam jest jeszcze kilka zdań dotyczących, przepraszam, przy czym, żeby wyjaśnić, ja mówię tu w tej chwili o sformułowaniach wprost, które to sformułowania przez kilkadziesiąt lat mogły być traktowane jako takie jakieś wizje nieprzytomnego komunisty, ale w tej chwili one są już oficjalnie wydrukowanym i zaproponowanym oficjalnym dokumentem programowym. Tak, to jest cel Unii. Tam jest mowa na przykład o konieczności pozbawienia samodzielności gospodarczej państw członkowskich. Jest mowa o konieczności likwidacji armii narodowych i zastąpienia ich jedną armią europejską, której celem jest nie obrona na zewnątrz Europy, tylko wewnątrz. Tylko wprowadzanie stanu wyjątkowego w nieposłusznych państwach. Tam jest również powiedziane, że rewolucyjna partia ma zaprowadzić nową demokrację terrorem. Tam jest, proszę pana, to napisane wprost. I tam jest napisane wprost, że europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Otóż, proszę pana, jak pan myśli, jaka część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, o czym ja przed chwilą powiedziałem? Myślę, że mała bardzo. Niewielka. To o czym, na jaki temat toczą się te wszystkie rozmowy w telewizjach na zasadzie, czy Merkel zwariowała, czy Macronowi, czy się coś pomerdało. No, mówi się o, ja słyszałem, skądinąd zresztą ciekawą, jakąś psychoanalityczną analizę, osobowości Macrona, tak. Jakie on tam ma kompleksy, skąd się bierze to, że on może on w lewo, a może w prawo, a może mu szajbę odbiła, a może kompleks Napoleona. Proszę pana, i to mówią poważni
publicyści, psychiatrzy, tam się gość powoływał na jakiegoś bardzo uznanego psychiatrę. Tak, z Włoch. Proszę pana, jakie to ma znaczenie wobec oficjalnie ogłoszonego programu, którego oczywiście nikt nie czyta? Dlaczego ja się tak trochę tym, nie to, że przejmuję, bo to już w zasadzie nie ma się czym przejmować, no trzeba przyjmować do wiadomości, ale mimo, że już ponad 1,5 roku ten materiał jest dostępny, wyselekcjonowany, to do tej pory 3 dziennikarzy zwróciło w ogóle uwagę i wymieniło nazwisko Spinelliego. 3 witryny internetowe podjęły temat. Bardzo jestem wdzięczny panu Gadowskiemu, że wymienił nazwisko Spinelliego. Pozdrawiam Witolda Gadowskiego. Ale również jest taka no, chyba podziemna TV się nazywa. Jest, tak. Konrad Daniel, też kolega. Pewna bardzo, ja niestety w tej chwili mam za nim pamięci, ale pewna bardzo młoda, fantastyczna kobieta prowadząca witrynę. Ja muszę spłacić pewien dług, bo ona mnie zaskoczyła zupełnie. Prowadząca witrynę poświęconą młodym, nowoczesnym mamom, kobietom, które mają dzieci, ale chcą pięknie wyglądać. No taki, nie chcę powiedzieć lifestyle. I ona nagle walnęła informację o historii marksizmu. Coś fenomenalnego zupełnie. Nie, proszę pana, jeżeli tego typu ludzie istnieją, to jest już bardzo dobrze. Oczywiście, super. Ale wczoraj czy przedwczoraj ktoś mi przysyła zrzut ekranowy chyba z Rzeczypospolitej z fragmentem wypowiedzi, zaznaczam, nie widziałem tego w oryginale, ale z fragmentem wypowiedzi pani Henryki Bochniarz. Kojarzy pan osobę? Była minister chyba finansów niegdyś w SLD. Tak, bardzo czynna, taka bizneswoman, również kobiety polskie, nazwijmy to. Tak. Czyli, feministki i tak dalej. No tak. Ale kobieta, wykształcona, potrafiąca czytać i pisać, aktywna i tak dalej. Elokwentna. I w tej wypowiedzi jeden akapit jest poświęcony temu, ja nawet nie będę próbował cytować z pamięci, ale sens oddam właściwie, bo to każdy może sobie sprawdzić, że ta pani jakby z pewną satysfakcją i zadowoleniem mówi o tym, że wreszcie powstały warunki do tego, żeby zrealizować tę piękną ideę Spinelliego. Z tym, że oczywiście ona nie powiedziała, co w tej idei jest, tylko że taką piękną ideę Spinelliego. Proszę pana, to się przebija i jakiś ślad gdzieś tam w mózgach, szczególnie tej strony, która jest jej publicznością, Dokładnie. zostaje. Ale teraz przyznam się szczerze, że mam zahamowania, żeby to powiedzieć, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Ponieważ parę dni temu obejrzałem wywiad z panem profesorem Kleiberem. Tak. To jest były prezes Polskiej Akademii Nauk. Z tego co wiem, wybitny specjalista w dziedzinie tam jakichś programowania, jakichś systemów komputerowych, nie wiem, ale ten kierunek. I okazuje się, że pan profesor, człowiek czcigodny, od 2015 roku pełni funkcję ambasadora Komisji Europejskiej do spraw nowej narracji europejskiej. 2015 rok. To było wtedy, kiedy się zaczęła jazda z imigrantami. Tak. I ten wywiad jest bardzo dziwny. To jest wywiad udzielony chyba Telewizja Republika. I obserwując jaki jest sens przekazu? Sens przekazu jest taki, że pan profesor, który podjął się tej funkcji społecznie,
to tam nikt mu nie płaci, nikt nie jest jego przełożony, to jest jakby taka honorowa... No, taki ambasador trochę. Tak, tak. No z tym, że są różni ambasadorzy, a tutaj jest to taka misyjna, powiedziałbym, działalność. Z wypowiedzi wynika, że wtedy, kiedy on podejmował się tej misji, on wyobrażał sobie to inaczej, ale z kontekstu wynika, że w tej chwili pan profesor ma bardzo duże wątpliwości na temat tego, co się może wydarzyć i nawet już trochę poza tematem snuje takie dość pesymistyczne własne refleksje na temat tego, w jakim kierunku zmierzamy. Jest niemożliwe, żeby pan profesor Kleiber nie znał manifestu z Ventotene, jeżeli jest tym ambasadorem. Jest niemożliwe, żeby przynajmniej, no nie wyobrażam sobie, żeby można było podjąć się czegoś takiego i nie znać treści tego manifestu. A to jest leninowski plan budowy komunistycznego państwa europejskiego przez elitarną partię, która wbrew woli narodów ma przeprowadzić rewolucję terrorystyczną. Bo to jest dokładnie program Lenina z 1902 roku z broszury Co robić. On wtedy tam odszedł od koncepcji rewolucji masowej na rzecz koncepcji rewolucji takiej świadomej, wyselekcjonowanej elity. I w samym manifestie jest instrukcja dla tej elity, w jaki sposób ją werbować i tak dalej. Proszę pana, jest absolutnie wykluczone, nie wierzę w to, żeby pan profesor tego nie znał. Z tego, co mówi pan, pełniący funkcję ambasadora Komisji Europejskiej do spraw nowej narracji. Co to znaczy nowa narracja? No, nowy pic na wodę, żeby oszukiwać ludzi. To ja się zapytuję, dlaczego pan profesor nie wymienił nazwiska Spinelli i nie powiedział, jaki program ma Unia Europejska? I tego nikt nie mówi. Wczoraj czy przedwczoraj przeglądałem wiadomości. Tak, fragmencik, a może to nie były wiadomości, jakiś odprysk do mnie dotarł, że chyba w Krynicy pan prezydent w trakcie jakiegoś wątku jakby wyraził rozczarowanie, może nie tyle rozczarowanie, ile że powiedział coś w tym stylu, że on się czuje rozczarowany, że Europa nie realizuje projektu Schumana. Poczułem się jak na księżycu. To, że najbliższe otoczenie pana prezydenta, mówię o tej najwyższej półce, albo nie ma zielonego pojęcia o Spinellim, albo świadomie to przemilcza, to ja wiem o tym na 100%. To wynika z ich publikacji. No ale ja się zastanawiam, Boże drogi, kto temu człowiekowi doradza? Przecież, wie pan, jak się tam coś... Politycy również prowadzą rozmowy kuluarowe, one są w trochę innej formule, tam się używa innego języka. Natomiast jeśli się już występuje publicznie, to nie sądzę, żeby prezydenci mówili z głowy. Nawet jeżeli mówią, to jednak to jest, w każdym razie jest to przygotowane. No to ktoś podsunął panu prezydentowi taką myśl, żeby wyrazić zaniepokojenie, że Unia Europejska odchodzi od idei Schumana, kiedy ta idea Schumana to już od kilkudziesięciu lat jest głęboko zasypana, posypana wapnem, zawalona śmieciami i przyklepana łopatą i od kilkudziesięciu lat w Europie jest realizowany plan Spinelliego, plan komunistycznej Europy. Może pan prezydent naiwnie wierzy, że to będzie wolnościowa jakaś ideologia? Proszę pana, właśnie problem polega na tym, że tu nie ma w co wierzyć,
ponieważ tam jest to powiedziane wprost. Ja zacytowałem panu, pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczna likwidacja granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Europa ma być, rewolucja europejska ma być socjalistyczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to teraz, żeby to spuentować, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby skądinąd szanownym osobom przytykać łatki i tak dalej, i tak dalej. Otóż to jest niesłychanie ważne z tego względu, że, a ja nie mam co do tego wątpliwości, że nawet jeśli okoliczności bieżące zmuszą, no bo politycy działają tak, jak im przeciwnik pozwala, więc jeśli okoliczności zmuszą władze europejskie do robienia różnych tam dziwnych manewrów, lewa, prawa, góra, dół, to cel jest wyznaczony. W związku z tym oni muszą spacyfikować Polskę i Węgry. Wydaje się, że już blisko są spacyfikowania Słowacji, bo chyba Słowacy tam puszczają nerwy, ale nie wiem. Po prostu muszą, ponieważ zmiana traktatu. Ja już nie mówię tu w tej chwili o tych uchodźcach, bo to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, znaczenie ma to, że jest to już w tej chwili fakt, który musi skończyć się katastrofą. Nie ma, z tego nie ma... Dla Polski też katastrofa. Nie. Proszę pana, no brutalnie mówiąc, albo to jest sytuacja taka, że ktoś się zdecyduje na zatopienie, na rozpoczęcie zatapiania albo zaminowywania morza, no po prostu rozwiązanie siłowe i stopniowa, planowa ekstradycja tych ludzi z Europy i to na pewno będzie, to nie pójdzie gładko, ale to jeszcze jest nieszczęście, które można sobie wyobrazić w jakimś ograniczonym zakresie. Natomiast jeśli ktoś się nie zdecyduje, to tak samo jak z tą propozycją MacArthura, żeby kiedyś tam zbombardować Koreę 60 lat temu. No ktoś powiedział, że byłoby na 300 lat problem z głowy. Tego problemu nie rozwiązano, więc jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany w ten sposób, to Europa zostanie zarżnięta. Po prostu zostanie zarżnięta. Czy za 20, czy za 50 lat, to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Problem polega na tym, że Unia Europejska, jeśli ma spełnić swój cel, a ona nie ma innego wyjścia, bo ona jest bankrutem ekonomicznym, to ona musi spacyfikować te wszystkie nieposłuszne społeczeństwa. Siłowo? Właśnie o to chodzi, że nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Ponieważ można to załatwić dokładnie tak samo, jak zostało to załatwione w 2007 roku, kiedy myśmy, będąc we Wspólnocie Europejskiej, podpisali traktat zmieniający Wspólnotę Europejską w Unię Europejską. Dokładnie. I tego robić nie musieliśmy. Społeczeństwo po prostu było ogłupione. Nikt nic nie wiedział, prawda? No tak. Czy w tamtych czasach wiedział pan, na czym polega różnica? Ja to miałem parę latek. No, ale większość ludzi, którzy są ode mnie znacznie starsi, do dzisiaj w ogóle nie kuma, o czym ja mówię. Byłem przez chwilę na czymś takim sztucznym tworze, to się nazywało Europeistyka i mi to tłumaczyli tak, że Unia Europejska to jest taka czapka. Czapka, 3 kolumny, czyli tam i te 3 kolumny. W ogóle nie było słowa właśnie o Spinelli, dopiero dzisiaj się dowiadujemy o tym wszystkim, tak? Proszę pana, no tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te wszystkie sprawy odbywały się w czasach, kiedy w Polsce rządziła lewica. Dokładnie. Więc cały czas tam rządzi. Wie pan, no, ktoś mi niedawno zadał pytanie, czy już nie pamiętam, o co chodziło, ale w każdym razie jaka była różnica między stalinizmem i trockizmem? No była różnica. No. Stalin w końcu kazał tego Trockiego zamordować. Ale przecież Trocki miał ochotę na jeszcze większą jatkę niż Stalin. Więc wie pan... A tak go zawsze historycy taki ułożony, Trocki, Lew Trocki.
Drugi Lenin właśnie, że to on powinien być. No ale oczywiście, no, dla Lenina podpisać wyrok na 100 000 pokazówki, nie z wyroków, tylko zabijać po to, żeby zastraszać okolice. To była norma. Proszę pana, skąd pan może czerpać wiedzę? Ze szkoły. No tak, no. Z Albo z mediów. internetu. Tak. Z czego? Z internetu, z książek. No to proszę się nie gniewać. No. Okej. Właśnie problem polega na tym, że zamknąć Europę i zlikwidować państwa, zlikwidować ich granice i sprowadzić w rzeczywistości, w praktyce, oczywiście już nie suwerenne, ale jeszcze zachowujące pewne elementy suwerenności państwa, sprowadzić do pozycji landów, to jeśli społeczeństwo nic nie rozumie i nic nie wie przede wszystkim, a to nie jest wina społeczeństwa, no ludzie posługują się taką wiedzą, jaką dostają, no, a tu proszę pana jest zero. Prezydent, no przepraszam, no aż głupio, tych na tego człowieka i póki nie wyjaśni się sprawa tej blokady to nie chcę nic mówić. Głosowałem na tego człowieka, to jest mój prezydent i ja się zastanawiam, co on bredzi, kto mu podkłada te kartki. Bo to, że jego otoczenie nie ma zielonego pojęcia, to ja o tym wiem. No, dalej już nie będę komentował, ale jest również strona rządowa. Nikt o tym nie mówi. Są europosłowie i po naszej stronie jest tam bardzo silna ekipa. No przecież jest, tam jest Legutko, tam jest Krasnodębski. Tak, Czarnecki. Tam są ludzie, którzy mają łby. Co? Oni nie wiedzą? Oni coś tam opowiadają w tych pyskówkach na sali, przekomarzają się z Timmermansem, mówią, że to wy to nie rozumiecie żadnej tam demokracji i w ogóle wy nic nie rozumiecie. Przepraszam, no, europoseł Korwin-Mikke występował z jakimiś argumentami typu trzeba tę Unię zlikwidować, miał takie występy. Cały czas mówi, że zniszczona powinna być. No i zrobił z siebie kompletnego pajaca. Skutek tego jest żaden. Natomiast pytanie, dlaczego pan Janusz Korwin-Mikke nie wstał i nie powiedział, że on informuje, i co jest ważne, tych cymbałów siedzących tam na sali, ponieważ ci posłowie też o tym nie wiedzą, bo przecież oni najprawdopodobniej tego nie czytali. On informuje swoich współposłów z tej sali, że jest taki dokument, który mówi o tym, że w Europie ma się odbyć tego typu rewolucja i takie są jej cele. Bo ten jakby konkrety z tego projektu w ogóle nie pojawiają się. Czy ktoś mówi o tym, że ma być jeden Związek Radziecki w Europie? Nikt o tym nie mówi. Ma być ogólnie, pięknie, wspólnie i tak dalej, ale w praktyce jak to ma wyglądać? O tym nikt nie mówi. Żadne środowisko nie przekazuje społeczeństwu podstawowej wiedzy. I teraz, żeby już powoli ten temat wyczerpać, to wyjaśnię, dlaczego to jest tak strasznie ważne. Ponieważ Unia Europejska, czy to będzie zgodne z prawem, czy nie zgodne z prawem, a w manifestie z Ventotene jest wyraźnie napisane, że prawo to sobie tam, prawo to jest my będziemy stosować prawo, ale nie według jakichś dogmatycznych zasad, tylko po uważaniu. W związku z tym, jeśli oni będą przyciśnięci do muru i okaże się, że jedyną metodą jest po prostu całkowicie wbrew przepisom, ale zrobić szlaban i tutaj żadne pieniądze z Unii nie przyjadą, a przecież połowa Polaków na nic innego nie czeka, tylko na to, żeby to Unia, szczególnie ci nasi milusińscy intelektualiści i artyści, no przecież oni tylko na to czekają. No. Tak. To oni jednym naciśnięciem guzika, szczególnie po tym ostatnim wyroku tej decyzji Trybunału w sprawie Słowacji i Węgier, no to tam już jest pełna dowolność, to oni po prostu
nie przyślą tych pieniędzy. To tak straszą, tak mówią, że nie będzie. Tylko tu chodzi o imigrantów, że albo imigrantów, albo my wam kasę nie dajemy. Proszę pana, nie. Tu nieważne jest, o co chodzi. Ważne jest, że to będzie dotyczyło jakichś tych pieniędzy, które są uwzględnione w polskim budżecie, bo jak miały przyjść, to one są tam uwzględnione. I nagle okaże się, że jakieś tam pieniądze wypadną. W związku z tym społeczeństwo jedyną informację, jaką dostanie, to, że z powodu uporu paru tam ludzi w rządzie oni nie dostali dziaczków. Tak. W związku z tym ten rząd nie będzie miał takiego poparcia, jakiego się spodziewa, i z tych 40 paru procent zjedzie do 15. No, dla 20. No, bo liczę na to, że około 20 to jest ten elektorat, który po prostu idzie w ciemno. Ale 20% to jest za mało. A w momencie, kiedy się w tym zdemoralizowanym kompletnie społeczeństwie, i do tego zaraz dojdziemy, odcięcie pieniędzy bez wyjaśnienia wcześniej społeczeństwu, w jakim celu musi ponieść koszty, to jest koniec. Natomiast głowę daje, że jeśli społeczeństwu wyjaśniłoby się, o jaką stawkę chodzi, to głowę daje, że większość ludzi, szczególnie teraz już, kiedy zdaje, bo nawet dla części tych zupełnych takich cymbałów, to oni już, te feministki tam wprawdzie chciałyby, żeby je zgwałcić, bo one przecież o niczym innym nie marzą, ale większość ludzi, nawet tych, którzy dali się nabierać na ten bełkot pseudohumanistyczny, to oni już zaczynają widzieć, czym to pachnie. W związku z tym oni zaczynają się wahać. Natomiast, w związku z tym, jeśli by społeczeństwo, a tu nie trzeba dużo, bo jeżeli się ma media, to wystarczy parę razy ludziom sensownie, nie na zasadzie pyskówek jakiś tam, tylko wyjaśnić, proszę Państwa, tu jest manifest z Ventotene, tu jest napisane to. Zniszczenie przemysłu stoczniowego nie było pomysłem kilku złodziei. Oczywiście złodzieje na tym skorzystali, ale dlatego, że był wykonywany bardzo konkretny plan pozbawiania samodzielności gospodarczej i niszczenia przemysłu w państwach. Więc gdyby ludzie wiedzieli, o co chodzi, to ludzie by nawet coś takiego wytrzymali. I rząd mógłby powiedzieć, ludzie, słuchajcie, mamy sytuację taką, że nas po prostu komuchy chcą zgnoić. No tak. Będziemy przez pół roku jeść brukiew, ale po pół roku to oni padną, bo tam się wstrzymamy im w naszych montowniach. Nic nie wyjedzie do niemieckich samochodów, żadna część. I ich fabryki staną. I ich elektorat wywiezie na taczkach. Ale do tego trzeba dawać społeczeństwu informacje. No i teraz dochodzę do tego, od czego zacząłem. Nie wiem, dlaczego rząd tej informacji społeczeństwu nie udziela. Dlaczego, jak nie rząd, bo może rząd ze względów taktycznych musi rżnąć głupa. Waszczykowski musi jeździć i mówić, no tak, wiecie, rozumiecie nam tego. Ale od czego ma europosłów? Europosłowie powinni jechać codziennie, powinni wstawać tam i tak jak wie pan, Kartaginę trzeba zburzyć. Na każdy temat zaczynać i kończyć tym samym. I tam by ci posłowie zaczęliby myśleć. A przede wszystkim, co jest ważne, ta informacja musiałaby zacząć docierać do społeczeństw na Zachodzie. I teraz dochodzę do ostatniego wątku tego tematu. Mianowicie zauważyłem, że też na pewno nie jest to wynik złej woli, ale są lansowane różne koncepcje na temat tego, jak to Angela Merkel usiłuje montować czwartą Rzeszę. Wie pan, o co mam na myśli? Tak. Ja się z tym zgadzam. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Angela Merkel czy Niemcy życzą sobie takiego rozwoju sytuacji.
Tyle tylko, że w tak przedstawianej wizji, tak, przepraszam, ale użyję tego słowa, tak prostackiej wizji rzeczywistości nie ma rzeczy znacznie ważniejszej. Otóż dokładnie tak samo robił Stalin. Stalin chciał budować rosyjskie imperium od pewnego momentu, od 1936 roku. Ale on po to, żeby zrealizować rosyjskie imperialne interesy, to wykorzystał ideę komunistyczną i dzięki tej idei komunistycznej miał na swoje rozkazy wszystkie komunistyczne partie na Zachodzie i na całym świecie. W Australii, w Japonii, w Stanach, w Boliwii i tak dalej. tak. Komintern był i Stalin mógł planować realizację swoich pomysłów imperialno-rosyjskich, ale wykorzystując ideę komunistyczną. I gdyby nie ta idea, i gdyby nie cała sieć agentów i entuzjastów jego, łącznie z Rooseveltem, przecież Roosevelt podobno był zakochany w Stalinie. To był jego idol. No, takie miał, to dłuższa historia i tak dalej. Oczywiście zrobimy o tym może osobny program. Zakochany w sensie ideologicznym. Po prostu Roosevelt... Prezydent Stanów Zjednoczonych? Stalina? Proszę pana, a co to znaczy, że ze Stanów Zjednoczonych? Ale Roosevelt? Tak. Roosevelt nienawidził, był przeciwnikiem niewolnictwa, ogólnie rzecz biorąc, bardzo upraszczając. I miał to tak podobno zakodowane, że on by pozwolił Stalinowi zaorać wszystko, ponieważ jego ta idea opętała. Nie wchodźmy w te szczegóły, bo to są zbyt śliskie historie, znaczy łatwo je uprościć. Okay. Natomiast jak pan zareagował tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych... Nie wiedziałem o tym. No. Proszę pana, no, głupio powiedzieć, ale dokładnie tak samo, jak chcą nas zaorać Rosjanie, Niemcy, dokładnie tak samo chcą nas zaorać Amerykanie. Tyle tylko, że to, w jaki sposób mogą nas zaorać Amerykanie, może się nam opłacać. I my możemy z tego mieć interes. Natomiast jeśli ktokolwiek myśli, że za wystąpieniem Trumpa w Warszawie, z którego oczywiście należy czerpać korzyści polityczne, że za tym wystąpieniem jest cokolwiek poza całkowicie cyniczną kalkulacją, no to jest dzieckiem, ponieważ nikt w Polsce nie zapytał, jakiego wyznania jest Trump. Pan wie? Protestantem chyba jest. O nie, proszę pana, to wie pan, to tak jak pan jest człowiekiem, ja jestem człowiekiem. Tak. No. Jest protestantem, z moich informacji. No tak, ale w Ameryce jest ponad 2000 różnych odmian. No fakt. No, także... Aż takiej w tym wiedzy nie mam. Wiem, że jest protestantem. Natomiast jest tak, ale jest bardzo inteligentnym no to jest to widać. No. Dlatego przed wyborami wygłosił to słynne przemówienie do katolików. Też nikt tego nie komentował. Zna pan to przemówienie? Już teraz nie pamiętam. No to u mnie można to znaleźć. No. Minutowe przemówienie do katolików. Protestant, a w zasadzie prezbiterianin amerykański, w takiej sytuacji, w jakiej Stany się znalazły, doszedł do wniosku, że nie ma innego wyjścia, on musi się również, nie wnikam w intencje, ale że on musi się odwołać do tych ludzi, którzy 100 lat temu wyprowadzili Amerykę na prostą. Ale to jest system, który jest odwrotną stroną komunizmu. Kapitalizm. I tu może zakończmy tamten wątek takim jakby... Pytaniem, dlaczego tego władze nie robią? Może nie tyle, dlaczego tego władze nie robią, bo szczerze mówiąc, to mnie to już przestało interesować. Natomiast prośba jest uprzejma do widzów, żeby, ja wiem, że to tak nie, ale jednak, żeby informowali swoich znajomych o tym, czym jest Unia Europejska i jaki jest jej program. I żeby nie musieli tracić czasu na kłapanie dziobem, to
Są 3 wersje moich filmów, w tym najkrótszy ma kilka minut. I tam po kilku minutach człowiek dokładnie wie, jaki jest program Unii Europejskiej, który Unia chce, który Unia realizuje w sposób oficjalny i o którym nikt w Polsce nie informuje społeczeństwa. Polecam, jak najbardziej. I tu damy sobie spokój z tym wątkiem, przepraszam. Teraz przejdziemy do drugiego, ponieważ padło słowo kapitalizm. Tak. Panie redaktorze, przepraszam, musi mi pan wybaczyć, ale znowu się będę nad panem znęcał. Trudno, no, życie. Czy dla pana jest, po pierwsze, przy czym zaznaczam, ja rozmawiam z panem jako z człowiekiem, który jest, że tak powiem, człowiekiem współczesnym, No tak, czyli już wychowanym w tym nowym świecie. tak. Czy dla pana, po pierwsze, czy różnica jest oczywista? Przepraszam, czy istnieje różnica i czy jest oczywista różnica między czymś takim jak kapitalizm przemysłowy i kapitalizm finansowy? Nie jestem jakimś mózgowcem w tym temacie. Dla mnie kapitalizm jest wolnością gospodarczą, tak to rozumiem. Czyli każdy robi na siebie. Ja jestem też po tej libertariańskiej stronie, że uważam, że po prostu róbmy na siebie. Państwo powinno jak najbardziej uwolnić podatkami, tak, obywatela. Tak, no, rozumiem. Dobrze, to znaczy, że pan się nadaje do operacji, że tak powiem, takiej pełnej chirurgii od góry do dołu. Okej. Przede wszystkim w pytaniu, pytanie nie dotyczyło tego, czym jest kapitalizm, tylko czy ludzie wyczuwają różnicę między kapitalizmem przemysłowym i kapitalizmem finansowym. No, Ten jest i ten wątpię. jest. Ponieważ kapitalizm jest systemem, który jest systemem wyzysku. To można wyjaśnić bez żadnego problemu i to jest u mnie wyjaśnione. Nie ma sensu w tej chwili w to wchodzić. Bo to jest związane nie z kwestiami ekonomicznymi, tylko z kwestiami, nazwijmy to, filozoficznymi bardziej. Okay. To jest związane z definicją tego, czym jest wolność w ujęciu liberalnym. Czyli mówię tutaj o tej tradycji od Hobbesa przez Locke'a. Bo potem to dalej to już się zaczęło wieszać, ale tam to było najlepszym sprawdzianem tego, jak sobie liberałowie, klasycy liberalizmu wyobrażali wolność, jest koncepcja tolerancji Johna Locke'a, taki angielski klasyk, filozof. On napisał traktat o tolerancji, no i jako zwolennik wolności powiedział, że tolerancja należy się wszystkim, oprócz ateistów i katolików. Okay. Tych Likwidacja w sensie? Czy niech sobie idą? to znaczy tam bardzo różnie było. O, namordowano tego, ojej, tutaj to trzeba zapytać pana Brauna, bo pan Braun jest historykiem lepiej ode mnie o tym. I on panu powiedział dokładnie, ile tam wykasowano. To się lała się krew jak trzeba. Natomiast najistotniejsze było to, że całkowite odsunięcie z życia publicznego, żadnych urzędów. Czyli mogą być No tak. tym, czym w tej chwili ma być prawica w nowym komunizmie. Robole. W najlepszym razie. Jak nie będą podskakiwać, to będą mogli pracować i oddawać 80% tym lepszym i mądrzejszym, a jak będą podskakiwać, no to oczywiście Ciach. bez żadnych tego, bo już będzie na to papier, to już będzie legalne. Także to troszeczkę w związku z tym, co pan powiedział o tej libertariańskiej koncepcji, żeby robić na siebie. Okay. No rzeczywiście, myślę, że to jest bardzo dobre określenie, którego pan użył. Robienie na siebie. Tak. Okej. Proszę pana, różnica między kapitalizmem przemysłowym a kapitalizmem finansowym polega na tym, że w kapitalizmie przemysłowym kapitalista czerpie zyski z produkcji dóbr, z przemysłu. I wprawdzie, mając przewagę kapitałową, może tych swoich
robotników, pracowników wyzyskiwać na tyle, na ile mu pozwolą, no bo tam to się zmieniało. Więc wyzysk tam jest możliwy, natomiast tak czy inaczej zawsze produktem i podstawą bogactwa w kapitalizmie jest produkcja dóbr, przemysł. Dokładnie. Szeroko rozumiana produkcja, bo Różne zapotrzebowanie na różne dobra, tak. dobra materialne i niematerialne, i usługi to też są dobra i tak dalej. Tak. Natomiast kapitalizm finansowy polega na czerpaniu bogactwa z produkcji pieniędzy z pieniędzy. I temu służy ten system bankowy, którego konstruowanie rozpoczęło się w 1913 roku, kiedy powołano w Stanach Zjednoczonych, wtedy chyba Fed powstał. No, Chyba w tym roku. tak. Natomiast inicjacja działania do czego służy kapitalizm finansowy? Bo kapitalizm finansowy nie służy do produkcji dóbr. Jego celem nie jest produkcja dóbr, tylko jest produkcja pieniędzy z pieniędzy, czyli produkcja tego, co ja nazywam pustymi pieniędzmi. Okay. Otóż te pieniądze w sposób systemowy muszą być produkowane po to, żeby można było dawać pasożytniczym elitom, po to, żeby te pasożytnicze elity utrzymywały w ryzach za pomocą różnego typu metod, bo tutaj to już tych metod jest bardzo dużo, utrzymywały w ryzach to, co wcześniej się nazywało kapitalizm przemysłowy, czyli producentów. Ponieważ jaki był problem z kapitalizmem przemysłowym? Że ci kapitaliści przemysłowi, którzy się, nazwijmy to, odkuli, oni zaczynali dysponować takim kapitałem, który umożliwiał im domaganie się wolności, domaganie się władzy. Dokładnie na takiej samej zasadzie Locke stał się ideologiem bogatzącego się mieszczaństwa, które nie miało szmal, bo oni wtedy mieli nieprawdopodobne pieniądze, natomiast nie mieli prawa z niego korzystać i buntowali się przeciwko absolutyzmowi królewskiemu, przeciwko tym wyższym sferom i tak dalej, i tak dalej. I ich reprezentantem był Locke. To o taką wolność chodziło. Dzisiaj oczywiście ludzie o tym nie wiedzą, no bo jacyś tam biegają lektorzy i opowiadają, jaki to jest liberalizm, ideologia wolności. To była ideologia wolności dla liberałów. Tak. Wolność liberalna polega na tym, że liberałowi wszystko wolno. W związku z tym wolno również zajechać robole na śmierć. I etyka protestancka tego nie zabrania. Stąd wziął się konflikt z katolicyzmem, ale to w ten temat nie wchodźmy. Otóż, ponieważ ci ludzie, którzy byli producentami, istniało niebezpieczeństwo, że się wyzwolą i na dodatek na przełomie XIX i XX wieku zaczął dociągać do tego proletariat. Proletariat, który się kształcił, nagle zaczął zdobywać środki do tego, żeby żyć w dobrobycie. Przestawał być zależny od władzy. I trzeba było to wszystko wziąć za mordę. I pierwszy taki, nazwijmy to, pierwsze przekształcenie kapitalizmu, mówię takie skuteczne przekształcenie kapitalizmu przemysłowego. Przepraszam, może ja źle powiedziałem przekształcenie kapitalizmu, bo ten kapitalizm przemysłowy w dalszym ciągu istnieje. Tyle tylko, że on kiedyś był formacją dominującą, a potem został sprowadzony, czyli kapitaliści, pracodawcy, razem ze swoimi robotnikami zostali sprowadzeni do parteru i dostali się pod władzę ludzi, którzy produkują puste pieniądze, którymi mogą
kupować elitę nadzorczą, która gnoi tych roboli. Przy czym dzisiaj, czego nie rozumieją ci ludzie, którzy wzywają tam do tej wolności gospodarczej, jakieś takie drdymały opowiadają, oni nie kumają, że dzisiaj właściciel przedsiębiorstwa produkującego cokolwiek, czy właściciel firmy, która robi usługi przydatne ludziom, jest dla kapitalisty finansowego, czyli dla facia typu Balcerowicz, Rostowski, Petru, bo to są te ideały. Zaraz dojdę do najgorszego przykładu. To dla nich oni są po prostu motłochem, nawet gdyby jeździli w Ferrari i tak dalej, oni się nie liczą, ponieważ ich można zgnoić jednym tam stopą procentową, wie pan. Tutaj, tu trochę przekręcimy, tu trochę przekręcimy. To się zaczęło od New Dealu, od wielkiego kryzysu, który został wywołany. Została napompowana bańka spekulacyjna, która pękła, doprowadziła do bankructwa ogromną rzeszę spekulantów, ale jednocześnie ogromną rzeszę producentów. Ponieważ miało to tak ogromne wymiary, bo w to były zaangażowane miliony ludzi, na tym straciły, to nagle na tym tak zwanym wolnym rynku, który oczywiście wcale nie był wolny, nagle pojawił się Zbawiciel, który rozwiąże każdy problem. Pojawiło się państwo, które nie państwo to, którego się boją liberałowie. Państwo, które rozdaje pieniądze pasożytom. Albo rozdaje pieniądze ludziom, którzy naprawdę są w potrzebie, tylko że najpierw tych ludzi sprowadziła do poziomu rynsztoka. I od tego momentu, od New Dealu, zaczęło się korumpowanie społeczeństwa. Zaczęło się na przykład masowe finansowanie artystów, którzy na dworcach, na pocztach malowali jakieś murale, wszystko same soce. Wtedy w Ameryce rozkwitał socrealizm. Wcześniej niż w Rosji. Państwo było tym, kto dawał pewność, kto tym zgnojonym ludziom, którzy, a w 30 latach my sobie wyobrażamy, no tak, Fort T i tak dalej, ale była taka słynna reporterka, reporterka, która zrobiła serię przejmujących zdjęć, do dzisiaj zresztą to należy do klasyki fotografii, gdzie fotografowała w tamtych czasach, za pieniądze zresztą tego funduszu, nędzę amerykańską. Jak się popatrzy, to aż się nie chce wierzyć, że w 30 latach, kiedy tam już wielkiego Gatsby'ego się pokazuje, tak. Tam jak on się nazywa? Al Capone. Al Capone, to whisky, tak. Charlestona, tańczył tam. Parę burdeli w wielkich miastach tak wyglądały rzeczywiście, ale w okolicach tych wielkich miast to były gigantyczne stalownie, niestalownie, rzeźnie, chłodnie. Ludzie harowali, a w całych Stanach ludzie po prostu zasuwali na polach i guzik z tego mieli. Dlatego między innymi, że ich zgnojono, ale zgnojono ich po to, żeby ich potem wyzwolić, ponieważ najłatwiej się wyzwala kogoś, jak się go najpierw zgnoi. I ten mechanizm, nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, ale on został, można powiedzieć, dostał wiatru w żagle w 1973 roku, kiedy załamał się system Bretton Woods i kiedy Amerykanie powiedzieli, że nie będą wymieniać dolarów na złoto. To było w 71, a w 73 uwolniono kursy walut. To nie było tak dawno. Znaczy, dla pana może się to wydawać dawno, bo pana chyba wtedy jeszcze nie było na świecie. Ale ja już byłem, ja już tam oczywiście byłem taki głupi jak dzisiaj, ale już dla mnie to nie jest taka odległa historia. 73 rok, no to pamiętam już, chodziło się na pierwsze tam dyskoteki, prywatki i tak dalej.
czyli to nie było tak dawno i wtedy dopiero zaczęła się ta gangrena, która doprowadziła do takiego zniszczenia białego człowieka, jaki jest dziś. Ponieważ od momentu, kiedy... Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w języku ekonomicznym to można bardzo przedstawić to w bardzo precyzyjny i bardzo skomplikowany sposób. Natomiast to był ten moment, kiedy skończył się system stabilnych kursów walut i można było zacząć traktować pieniądz jako coś, przy czym można sobie pomajstrować. Ta operacja miała bardzo wiele wymiarów. Między innymi to doprowadziło do upadku Związek Radziecki. Ponieważ Związek Radziecki w 1973 roku rozpoczynał, tam były tak zwane, oni na to mówili, okres stagnacji. Tam rzeczywiście była tragedia i o ile pamiętam, on się nazywał Kosygin. Bo my tak mówimy, no, wszyscy komuniści byli tacy sami. Oczywiście, że oni wszyscy byli komunistami, ale nie wszyscy byli takimi kompletnymi idiotami. Oni tam próbowali, oni próbowali zrobić coś, co jest niemożliwe, ale próbowali. I w związku z tym ten Kosygin różne planował reformy i oczywiście te reformy rozwalały się od biurokrację partyjną. No i koniec, on się tam w końcu, drugą reformę robił w 79, akurat jak się Afganistan zaczął, a potem już się poddał, no bo już był stary gość i powiedział, on przed śmiercią tylko zdążył powiedzieć, te wasze reformy doprowadzą was do krachu i umarł i to się rozwaliło. No, miał rację. Tak, oczywiście. Wie pan, żeby wiedzieć, że taki system musi paść, to nie trzeba być Einsteinem. Natomiast problem polega na tym, że żeby wiedzieć, że ten system, w którym my żyjemy i który się, czy ten system, który był na Zachodzie, że też musi paść, to zrozumieć to już jest trudniej. Przede wszystkim dlatego, że zawsze był straszak tego strasznego komunizmu tam, więc my nie byliśmy tam na Zachodzie tacy bardzo komunistyczni, a u nas no to już w ogóle no, ludzie wpatrzeni w te peweksy czekali, kiedy to się wreszcie otworzy i już będzie można kraść. Nikt w Polsce nigdy nikomu nie tłumaczył społeczeństwu, że ten Zachód, który myśmy sobie tak wymarzyli, to był system, w którym od lat była uprawiana kradzież. To był system, który żył z kradzieży. Ale było to możliwe, dlatego że można było produkować puste pieniądze. I produkcja pustych pieniędzy zaczęła się tak naprawdę w Europie w 1969 roku. Jak po tych rozruchach studenckich, które wprawdzie ta rewolucja hipisowska się załamała, ale ona przyniosła jeden skutek, bardzo ważny. Mianowicie w Niemczech, już nie pamiętam jak było z innymi krajami, ale mniej więcej w tym samym czasie, w Niemczech wygrała lewica. Władzę przejęła lewica, czyli straciła władzę Hadecja, i do władzy doszła lewica, czyli socjaldemokracja. Tak. Socjaldemokracja, która już wtedy nie była marksistowska, nie, broń Boże, bo tam 15 lat, czy już Niemcy to w 59 roku, no to już ładnych, zdążyli wykreślić, wygumkować sobie tego Marksa i już byli takimi, no dzisiaj pan, kim to jest w rzeczywistości, no to niech pan popatrzy na fizys pana Schulza. To jest prawdziwa socjaldemokracja. Strach się bać. My was tutaj wiecie. Tak. Nie no, taka jest rzeczywistość. Ale od 1969 roku, jak przejęła, przepraszam, Boże drogi, utknę w szczegółach. Chodzi o to, że końcówka 60 lat to tam to nie było tak, że lewica przejęła od razu władzę. Tam były takie koalicje CDU, SPD, to się mieli, ale w każdym bądź razie, jak już lewica przejęła władzę, to od 69 roku Niemcy zaczęły po raz pierwszy, od 69 roku i już regularnie potem, Niemcy zaczęły tworzyć deficyt budżetowy, czyli finansować hipisiaków z pieniędzy wytrzepanych znikąd, czyli ukradzionych, ale żeby to móc zrobić, to trzeba było prowadzić różnego typu manipulacje finansowe. I po to, żeby te manipulacje prowadzić,
stworzono nową, a w zasadzie wykorzystano już, chociaż no, z pewnego punktu tutaj powinienem się trochę hamować, bo żeby nie gadać rzeczy, za które nie biorę odpowiedzialności, bo nie umiem w tej chwili powiedzieć, czy wykorzystano już istniejące metody, czy też je tworzono. Podejrzewam, że w większości przypadków tworzono, bo nie wiem, czy wtedy były takie pojęcia na przykład jak lewarowanie. Nie mam bladego pojęcia akurat o tym. Prawdopodobnie nie. To już są, ponieważ te wynalazki bankowe, które doprowadziły do tych ostatnich kryzysów już w XXI wieku, co tam runął rynek nieruchomości, runęła Grecja, Tak. w Europie euro runęło i tak dalej, to tam już jest mnóstwo takich wynalazków, nad którymi mużdżą w tej chwili ci wszyscy młodzi ekonomiści, bo oni mają jedyny cel. Jak... Przepraszam, jest takie powiedzenie nieładne, z gówna bata nie ukręci. A ich zadaniem jest właśnie wymyślenie czegoś takiego, czyli jak zrobić, żeby ten socjalizm kapitalistyczny, jak zrobić, żeby to działało. Oczywiście to nie może działać, ponieważ to się opiera na kradzieży. I cały ten system, całe te lewarowania i tak dalej, sens ich jest taki, żeby naprodukować pieniędzy, które da się nierobom, ale żeby te nieroby mogły kupować coś, ponieważ produkować nie chcą, to niewielką część produkują jeszcze ci stłamszeni, nazwijmy to w cudzysłowie, ta przemysłowa prawica, czyli nasi dziarscy przemysłowcy z Kukiz-15, którzy chcą tak działać. Oni są naiwni, ale mają dobre chęci i sobie wyobrażają, że jak się tam uwolni ten system, to oni się wezmą do roboty. Pytanie tylko, do której roboty? Bo tu zaraz właśnie dojdziemy do najważniejszego. Cały ten system kombinuje, jak zrobić coś z niczego. Czyli jak stworzyć perpetuum mobile. I w tym duchu wychowywani są od bardzo dawna nasi ekonomiści. Ja pomijam tutaj politycznych kryminalistów, bo przecież te rzeczy, które wykonywał tutaj Balcerowicz, a potem nie będę już tam tego, to już nie ma nic wspólnego z ekonomią. To jest taki, wie pan, na chama, bandytyzm zwykły, który doprowadził do, ja pamiętam, pod Poznaniem polska wytwórnia, fabryczka, zakład, robiący automaty do sitodruku. Cacka. Ja byłem u tego gościa wtedy, kiedy jeszcze stały maszyny, ale on już nie miał na czym siedzieć. On siedział biurko było zrobione z desek opartych na skrzynkach po Coca-Coli. Jak wtedy oprocentowanie kredytów tak szalenie wzrosło, to właśnie wtedy zgnojono tych przedsiębiorców, którzy mieli szansę, to było kilkadziesiąt lat temu już, wie pan, w tym czasie oni już mogli robić rzeczy fantastyczne, a to zostało rozwalone, no i zamiast kształcić pracowników, zaczęliśmy kształcić kogo? Złodziei. Złodziei. I tutaj teraz do pana na wizji zgłaszam nie to, że pretensje. Kilka dni temu była, podejrzewam, że to już jest jakiś cykl. Robił pan audycję z młodym człowiekiem, sympatycznym, takim, który uczy ludzi różnych rzeczy dotyczących inwestowania na giełdzie. Jest coś takiego. Kamil Partyka, tak. Przechytrzyć banksterów. Taki cykl. Tak. O ekonomii. I niech pan powtórzy z łaski swój tytuł. Przechytrzyć banksterów. I to mi się właśnie podoba. Ten tytuł mi się podoba. Banksterzy chcą nas przechytrzyć, ale teraz my musimy przechytrzyć banksterów. Jak? Tłumacząc ludziom te wszystkie zawiłości finansowe. Ale jaki ma być tego skutek? Żeby ludzie się bogacili. No to oczywiście. Tak. Ale jak się bogacili? Bogacili się w ten sposób, że będą cwańsi od złodziei. Czyli będą jeszcze cwańszymi złodziejami. No i właśnie problem polega na tym, bo ja obejrzałem chwilę tego i
akurat trafiłem, bo wie pan, ja cały czas siedzę przy komputerze, jak już mam tak, no to czasami sprawdzam pocztę i co tam się dzieje. I trafiłem, dostałem powiadomienie z pana, że co, to myślę sobie, zobaczę, co oni tam znowu... Wydziwiają. I widzę młodego człowieka, który opowiada o tym, że on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że no jeżeli on coś potrafi, to dlaczego on nie miałby uczyć innych ludzi tego i dlaczego nie miałby z tego żyć? No, zaznaczam, co do rozumowania żadnych zastrzeżeń. Tylko problem polega na tym, że ten młody człowiek, jestem głęboko przekonany, bo jestem zszokowany korespondencją, która się objawiła po moich wcześniejszych filmach. Ten młody człowiek nie rozumie, że on uczy ludzi kraść. I on sam nie rozumie tego, że inwestując, inaczej spekulując, że kradnie. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie, proszę pana? Już pomijam w tej chwili kwestię efektu ekonomicznego. Otóż ludzie nie rozumieją, że ten system, w którym żyjemy, oparty jest na kradzieży dokładnie na tej samej zasadzie, na której nie rozumieją, jak działa system polityczny, w którym żyjemy i do czego zmierza Unia. Czy mogą robić to nieświadomie? Tak, oczywiście, że nieświadomie. Ja panu postaram się skonfrontować, bo to byłaby bardzo ciekawa debata w mojej opinii. Bardzo chętnie. Natomiast chyba już powinniśmy kończyć. Tak, już powoli, tak, powoli. To jeden, bo ja rzeczywiście, przy czym zaznaczam, może być tak, że ten człowiek mi to tak wytłumaczy, że ja zmienię zdanie. Okay. Z tym, że ja będę pytał o konkrety, nie dylu na badylu, tak jak jest to w takiej witrynie prosta ekonomia, gdzie się tłumaczy, że spekulacja zwiększa płynność rynku, bo jak rynek nie jest płynny, to trudniej jest zawierać transakcje kupna-sprzedaż, a jak jest spekulacja, to łatwiej jest zawierać transakcje kupna-sprzedaż. Proszę pana, i to jest cały dowód na to, że spekulacja zwiększa płynność rynku. To, że pan powiedział, ten czytając, że ona zwiększa, bo zwiększa. To jest ten typ rozumowania. W związku z tym, jeśli by do czegoś takiego doszło, to oczywiście, natomiast najistotniejsza rzecz w całym tym zagadnieniu, to odpowiem tylko jako, można powiedzieć, z pewnego typu dykteryjkę. Pod jednym z moich filmików, gdzie ja właśnie mówię tłumaczę, na czym polega kradzież w spekulacji i kto tam kogo okrada. Bo ludzie myślą, że ja myślę, że jak spekulują dwaj spekulanci, jeden przegrywa, a drugi wygrywa, to że jeden spekulant okrada drugiego spekulanta, tyle tylko, że ponieważ obydwaj ryzykują, no to tak jak w kasynie, obydwaj się godzą, no to nikt do nikogo nie ma pretensji. Oni tak sobie wyobrażają, że oni się nawzajem, któryś z nich straci, to któryś z nich zarobi. I że to jest okej. Proszę pana, to jest takie rozumowanie. Oni nie rozumieją, że bez względu na to, który z nich wygra, to oni, ponieważ oni niczego nie produkują, poza tym, że produkują pieniądze, to że oni okradają tego, od kogo kupią samochód za te pieniądze. Oni tego nie rozumieją. I dostałem taką informację, że ja to w ogóle jestem z starej daty, nic nie rozumiem, bo teraz jest inny świat i wymiana na czymś zupełnie innym polega i tak dalej, i tak dalej. Ja się tak zastanowiłem, pomyślałem sobie, zaraz, może rzeczywiście, może mi się coś pomerdało, może ta wymiana na rynku współczesnym na czymś innym polega. Ale potem pomyślałem sobie, zaraz, rzeczywiście czasy się bardzo zmieniają, ale o ile się nie mylę, to są takie rzeczy, które się nie zmieniają. Na przykład, jak ludzie chcą zrobić dzieciaka, to gdyby nie wiem jak strasznie chcieli nowocześnie kombinować,
nawet jeśli by nie chcieli kopulować. To bardzo nowocześnie. Ale i tak musieliby doprowadzić do tego, żeby się spotkały dwie różne komórki. Tak. Prawda? No, tak to wygląda. No i tej zasady się nie da zmienić. Po prostu tej zasady się nie da zmienić. I z wymianą na rynku jest dokładnie tak samo. Ponieważ jeśli wymiana może być najbardziej pośrednia, ale to jest tylko na zasadzie podaj cegłę, podaj cegłę, podaj cegłę, ale na końcach i tak jest, tyle tylko, że to może być tak bardziej I ten dał temu, a tamten dał temu, ale w sumie bilans wychodzi na 0. Czyli każdy komuś coś oddał. A tutaj, w tym ich rozumowaniu, cały czas pojawia się to poszukiwanie perpetuum mobile. Dostałem, ale nie muszę niczego oddać. I dlatego, ale dlaczego ja poprosiłem o to, żebyśmy dzisiaj ten temat ruszyli? Ponieważ, tak jak powiedziałem, jeśli ludzie już dorośli, bo mówimy o dorosłych ludziach, wprawdzie młodych, ale dorosłych, no oni są po studiach, prowadzą swoje firmy i część z nich czeka tylko na to, żeby uwolnić ich potencjał, bo to się teraz tak dużo mówi, no, uwolnić potencjał, przedsiębiorczość Polaków. No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, jak się uwolni potencjał gospodarczy i okaże się, że większość firm to już nie bardzo chce tam cokolwiek produkować, tylko większość firm chciałaby właśnie w ten sposób produkować pieniądze z pieniędzy. To będzie katastrofa, ale to będzie dokładnie taka sama katastrofa i ona wynika dokładnie tego samego błędu, który robimy, która może doprowadzić do tego, że niedoinformowane społeczeństwo da się zaprowadzić jak owce na rzeź do komunistycznego kołchozu i się temu nie przeciwstawi, bo nawet nie będzie miała świadomości, że jest właśnie kolektywizowana. Tak jak nie ma świadomości, że cały wysiłek w tej chwili, taki koncepcyjny, koncentruje się nie na tym, żeby coś zrobić, tylko jak po prostu kogoś okraść. Chyba już trzeba dać sobie spokój. Znaczy, skończmy ten wątek i kończymy na razie, szanowny panie Krzysztofie, program. Przepraszam, zapomniałem, Tak. a muszę to powiedzieć. Tak. Jeśli ma pan kogoś, kto ma dostęp do pana premiera Morawieckiego, którego bardzo cenię, sympatyczny gość, ale on przywiózł ze Stanów Zjednoczonych informację, że najprawdopodobniej wkrótce w Polsce zainstaluje się bank Morgana i Goldman Sachs. Dwa gigantyczne światowe banki, które są po prostu światowymi organizacjami przestępczymi. Domagam się przed sprowadzeniem tych firm do Polski wyjaśnienie społeczeństwu, co te firmy mają tutaj robić. Ponieważ o ile mały spekulancik to może natrzepać tych pieniążków trochę, natomiast jak zaczną trzepać te pieniądze takie giganty, to nie daj Boże. Panie premierze, ma pan obowiązek wyjaśnić bez owijania w bawełnę, bo chyba że jest to jakiś deal, że trzeba było za te pershingi w ten sposób zapłacić, czy jak one się, te patrioty się nazywają. Może to są na tym poziomie, nie wiem. Ale tak czy inaczej, społeczeństwo, które według wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie po raz trzeci orżnięte do gołego, bo pierwszy raz zostaliśmy orżnięci wiadomo kiedy, jak była prywatyzacja, a teraz jesteśmy orzynani drugi raz, ponieważ za podatkowe pieniądze następuje tak zwana repolonizacja, czyli odkupowanie od złodziei tego, co nam ukradziono. Czyli już drugi raz płacimy za to samo. I prawdopodobnie skończy się na tym, że zostaniemy trzeci raz wyślizgani. Nie będę teraz myślał, ale nie jestem pewien, czy Morgan nie brał udziału w montowaniu Fedu.
Trzeba by to zweryfikować, też nie Bo mam on miał, tej wiedzy. zdaje się, że wtedy jeszcze chyba ten Morgan to był człowiek, a nie firma. I on miał najtęższy łeb z nich. I zdaje się, że on to montował. To jest system kapitalizmu finansowego. To jest system, w którym produkuje się pieniądze z pieniędzy, żeby pasożyty, które niczego nie produkują, mogły dostać pieniądze i kupować od producentów dobra, dając im nic nie warte świstki papieru. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Krzysztofie. Zapraszamy. Dziękuję Pociągniemy bardzo. ten wątek jeszcze w następnym odcinku, mam nadzieję. Zapraszam w kolejny czwartek. Już nas pogonią. o 19:00. Lepiej tego nie przeciągać. Nie. Bo nas pogonią. Znaczy mam jeszcze dla Was niespodziankę. Dajcie nam jeszcze 15 minut. Spotkajmy się 20:40 w realu24.pl. Przypominam, że jutro jest premiera książki Grzegorza Brauna. Zapraszam o 19:00. Jeżeli nie możecie być osobiście na Foksal, tam w Centrum Dziennikarzy Polskich, to zapraszam oczywiście przed komputery, przed telewizory do realu24.pl. Będziemy transmitowali to na żywo. Zaraz niespodzianka związana właśnie z tym tematem. Kłaniam się nisko i zapraszam za 15 minut do realu24.pl. Moim gościem Krzysztof Karoń. Dziękuję Zapraszam bardzo. za tydzień.